Już wkrótce sprawdzimy, czy za tym wodospadem kryje się skarb, co robi samolot na pustyni i gdzie na Islandii znajdziecie francuski nos. Zostańcie z nami. Na dalekiej północy nic nie wygląda jak to, co dotychczas widziałeś. W krainie żywiołów, gdzie natura wita nas ze swoim najdzikszym obliczem, odkryjmy niezwykłe piękno Islandii. Tu rzeczywistość przenika się z fantazją. Zapominamy o codzienności. Przed nami tysiące kilometrów do odkrycia. Ląd, który rozpalają wulkany i mrożą lodowce. Potężne wodospady nieustannie żłobią twarde skały. Ciepło ziemi można poczuć na własnej skórze. Dotknijmy wulkanu, przekroczmy koło podbiegunowe. Wyruszmy na wyprawę, gdzie droga będzie celem, a każdy postój magicznym przystankiem. Odkryjcie to piękno razem z nami. Islandia. Kraina żywiołów. Część 3. Południowy zachód. Witajcie w kolejnej części naszej wyprawy. Podróżujemy campervanem wokół Islandii. W poprzedniej części odwiedziliśmy najciekawsze miejsca wokół trasy Golden Circle. W tym odcinku pokażemy Wam atrakcje południowego zachodu. Będzie dużo wody. A jeśli mówimy o wodzie na Islandii, to przede wszystkim mamy na myśli wodospady. Na terenie Islandii jest ich 1000. Trudno odwiedzić wszystkie, ale warto zobaczyć te najbardziej interesujące. Zbliżamy się do jednego z najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych wodospadów. Wodospad Seljalandsfoss. Tworzy go rzeka Seljańca, która swój początek bierze z lodowca Eyjafjallajökull. Wodospad Seljalandsfoss powstał na odsłoniętym morskim klifie, który uformował się pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. To właśnie w tym miejscu przebiegało wybrzeże, ale po stopnieniu lodowca linia wody cofnęła się o kilka kilometrów. Dawne klify stały się umowną granicą pomiędzy górską a nizinną częścią Islandii. Wodospad Seljalandsfoss ma wysokość 60 metrów i jest szeroki na 15 metrów. Uwagę zwraca ścieżka biegnąca za wodospad. Tak, wyjątkowość tego wodospadu polega na tym, że można dostać się za ścianę wody i obejrzeć go jakby od tyłu. Na Islandii jest jeszcze kilka takich wodospadów, ale ten na pewno jest największy z nich. Przejście ścieżką nie jest może bardzo skomplikowane, ale z pewnością warto zabezpieczyć się przed wodą, bo ta leci na nas z impetem ze wszystkich kierunków. Wodna kurtyna wodospadu, oglądana od drugiej strony, jest nietypowym przeżyciem. Stojąc w tym miejscu, całkowicie rozumiemy popularność wodospadu Seljalandsfoss. Po tych przeżyciach nie opuszczamy jeszcze do końca tego miejsca. Niektórzy turyści o tym nie wiedzą, inni obawiają się trudności. Wystarczy przejść kilkaset metrów i nieopodal czeka na nas kolejna wodospadowa niespodzianka. Nie jest widoczna tak od razu jak popularny sąsiad. Stajemy przed półotwartą jaskinią, pewnym fragmentem wąskiego wąwozu. Przedarcie się przez niewielką szczelinę wejścia wymaga nieco sprawności, a już na pewno nieprzemakalnego ubrania i całkowicie wodoodpornych butów. Ale kontynuujemy ekspedycję, by ostatecznie znaleźć się w magicznej pieczarze. Bajkowe otoczenie, czarne bazaltowe skały pokryte zielonymi porostami, unosząca się w powietrzu bryza. Dzień dobry. A oto główna atrakcja tego miejsca. Wodospad Gljufravuj. Wlewający się przez wąski otwór w górze i spadający z 40 metrów do wnętrza jaskini. Huk wodospadu jest wszechogarniający. Tu czuje się potęgę natury całym sobą.
Słynny wielki kamień znajdujący się w jaskini, nazywany francuskim nosem, jest jakby stworzony do epickich filmów i fotek odwiedzających. Pora na krótki odpoczynek. Częstą formą relaksu Islandczyków jest kąpiel w otwartych basenach z gorącą wodą geotermalną. Niektóre z takich miejsc są słynne i oblegane przez tłumy turystów. Inne całkowicie ukryte, niegdyś dostępne tylko dla samych mieszkańców wyspy. Wdzierając się pomiędzy te wzgórza, udajemy się pod zbocza słynnego wulkanu Eyjafjallajökull. Miejsce wydaje się całkowicie dzikie. Nie ma tu żadnych oznaczeń, całe otoczenie sprawia wrażenie końca świata. Instalacje do czerpania wody geotermalnej zdradzają, że jednak nie zabłądziliśmy. Docieramy ostatecznie na miejsce. Kilka minut spaceru i już jesteśmy w miejscu odosobnionym, położonym wśród wzgórz, w takim wąwozie, którym płynie rzeka. I to jest naturalny basen, do którego doprowadzana jest tam rurą woda gorąca, woda z gorącego źródła. Jest godzina 23, jest tak jasno. Jeszcze kilka osób tu się pluska, a jest to bardzo przyjemne, bo ta woda też jest bardzo ciepła. Nie jest może najbardziej czysty, ale to wszystko są naturalne glony, które gdzieś tu sobie pływają. Warto wziąć klapki albo buty do pływania, żeby chodzić tutaj po tym dnie. Warto też odwiedzić to miejsce, bo jest to miejsce z bogatą historią. To jeden z najstarszych basenów na Islandii z 1923 roku. Na początku służył do nauki pływania wśród Islandczyków. Niecka nie jest morze pierwszej czystości, bo basen czyszczony jest raz do roku. Woda tu jednak nie stoi. Świeża doprowadzana jest instalacją geotermalną, a z drugiej strony wypływa do rzeki. To jest właśnie ta rura, o której mówiliśmy. Tutaj doprowadzana jest gorąca woda i naprawdę nie można jej dotknąć. Ma bardzo wysoką temperaturę. Taka wskazówka, jeśli się tu wybierzecie, to zajmijcie sobie miejsce najbliżej tej rury, bo tu jest najcieplej w basenie. W 2010 roku basen został całkowicie wypełniony popiołem z erupcji pobliskiego wulkanu Eyjafjallajökull. Wolontariusze oczyścili jednak Nieckę, by ta mogła wciąż cieszyć amatorów kąpieli. Tak, wiemy, wszystko jest tu stare, woda niekoniecznie czysta i to wszystko na końcu świata, ale urok tego niezapomniany. W naszej podróży pozostajemy przy żywiole woda. Ponownie udajemy się na klif dawnego wybrzeża przed wiekami, a obecnie krawędź kolejnego słynnego wodospadu. To Skogafoss. Potężna kurtyna wodna spada z wysokości 60 metrów. Płaski teren pozwala dojść prawie pod sam słup wody i odczuć całym sobą tę moc natury. Huk jest tak ogłuszający, serce mocniej bije, a pęd powietrza powstający z opadającej wody wręcz odpycha, jakby chroniąc przed wejściem zbyt blisko. Aż chce się zajrzeć, co jest dalej. Tym bardziej, że według legendy jeden z pierwszych wikingów około roku 900 miał ukryć za wodospadem skrzynię ze złotem. Wielu śmiałków szukało tego skarbu. Po latach okoliczni mieszkańcy mieli w końcu natrafić na skrzynię, jednak gdy zaczęli ciągnąć za linę uwiązaną na pierścieniu z jej boku, pierścień się urwał, a skarb przepadł w czeluściach. Pierścień można zobaczyć w lokalnym muzeum, ale złota dalej nie odnaleziono. Legenda mówi, że jeśli ktoś się znów do niego zbliży, to woda i tak go odepchnie. Może coś w tym jest, bo opadająca kaskada tworzy wręcz silny wiatr, ale i tak chce się podążać w jego stronę. Widok na wodospad Skogafoss od dołu jest jednym z najlepszych na Islandii.
Czy można sobie wyobrazić bardziej ekscytujące miejsce na nocleg? No właśnie. Pozostajemy tu na noc, bo camping zlokalizowano tuż u podnóża wodospadu Skogafoss. Teraz zabieramy Was na południowe wybrzeże. Dyrhólaey to półwysep, który tysiące lat temu był wyspą. Powstało na skutek erupcji wulkanicznej. Wciąż zmieniający się teren Islandii uczynił z niego półwysep. Do niedawna był najdalej na południe wysuniętym lądem Islandii. Ale ze sprawą erupcji wulkanu Krafla w 1918 roku zastygająca lewa stworzyła bardziej wystającą na południe krawędź. Na szczycie klifu o wysokości 120 metrów posadowiono w 1927 roku latarnię morską. Ale najpiękniejsze są tu widoki. Majestatycznie prezentuje się tu łuk skalny o tej samej nazwie Dyrhólaey. Wąska ostroga skalna wbija się wprost w Ocean Atlantycki. W 1993 roku przez łuk przeleciał pewien śmiały pilot, ale na co dzień jest tu jednak spokojnie, choć często dość wietrznie. Z półwyspu podziwiać też można słynne islandzkie czarne plaże. Po wschodniej stronie rozciąga się plaża Reynisfjara. Zabierzemy Was tam już w kolejnym odcinku naszej wyprawy. Po stronie zachodniej właściwie niekończący się pas czarnego piasku oblewany oceanem. Wybierzmy się w tę stronę właśnie teraz. Kilka kilometrów dalej, na czarnej plaży, czeka na wszystkich całkowicie nietypowa, ale legendarna już atrakcja. Do miejsca dojeżdżamy autem na parking, a potem czekają nas 4 kilometry wędrówki kamienną pustynią. I właśnie tu, pośród niczego, spoczywa wrak samolotu Solheimafendur. Historia cofa nas tu do listopada 1973 roku. Samolot amerykańskich sił powietrznych wraca na lotnisko Keflavik ze wschodnich fiordów. Nagle maszyna zaczyna tracić wysokość. Mówi się o złych warunkach atmosferycznych albo złym paliwie. W zdarzeniu nikt nie zginął, cała ekipa ocalała. Wrak pozostał w tym miejscu, bo transport był nieopłacalny. Teraz to miejsce wręcz kultowe dla turystów. Choć jest to miejsce tak oblegane, wcale nie jest przyjazne ludziom. Zdarzają się tu bardzo szybkie zmiany pogody. Niestety w historii nie wszyscy turyści zdołali uciec w tym miejscu przed żywiołem. Plaża Solheimafendur jest jak nie z tej ziemi. Wędrujemy po czarnej kamiennej pustyni, jak po powierzchni księżyca. Wędrujemy, choć miejsce wcale nie wygląda jak stworzone do życia dla ludzi. Całe to odrealnienie przyprawia o szybsze bicie serca, a jednak magnetycznie przyciąga. Odkryjcie z nami kolejne zapierające dech miejsca Islandii. W następnym odcinku naszej wyprawy podróżować będziemy wzdłuż południowego wybrzeża. Sprawdzimy, dlaczego Justin Bieber ma tu swój kanion, poznamy trolle zamienione w skały i dotkniemy lodowca. Do zobaczenia!